No weź się zachowuj. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Fantastyczny, najlepszy w tygodniu poranek, bo dzisiaj niedziela. Kochani, spotykamy się już od tygodnia i to jest w ogóle super, że od tygodnia już słuchacie, oglądacie, przekazujecie, modlicie się i mam nadzieję robicie też różne fajne rzeczy. Bardzo dziękuję za to, że jest nas tylu, że tak dużo się zgromadziło wokół tego, że tam komentujecie, że te wszystkie rzeczy, które piszecie i tak dalej. Serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy są trochę niezadowoleni, rozczarowani albo sakramencko w ogóle oburzeni na formę tego, co się dzieje i tak dalej, że plaster był inny, że było tak w ogóle cudownie, a teraz są jakieś takie wygłupy. Otóż, mam tylko jedną myśl w związku z tym. Tak sobie pomyślałem, czy to, co w tym roku gadam, to ma sens. I teraz powiem myśl naprawdę mega. Tak mi się wydaje, że to, co robię w tym roku w ten sposób, z tymi różnymi przykładami i tak dalej, to przecież Pan Jezus tak robił. Przecież zauważcie, że wszystkie Jego przypowieści to są dokładnie takie, że Jezus nie mówił żadnej wielkiej teologii. Jezus, nie tak jak u świętego Pawła, są wielkie rozkminy o zmartwychwstaniu, o prawdach Bożych i tak dalej, tylko Pan Jezus opowiadał o sianiu ziarna, o robieniu ciasta, o łowieniu ryb, o takich rzeczach absolutnie prostych, banalnych. Że Jezus wszystkie prawdy, które chciał jakoś opowiedzieć, to mówił, no właśnie, na takich zwyczajnych, życiowych przykładach. I dlatego, że tak powiem, tak będzie. Do końca tego adwentu we wszystkich odcinkach będą krowy, kaczki, pchły, ćmy, krokodyle i tak dalej, dlatego, że to są przypowieści. I oczywiście nie chodzi w przypowieściach o przypowieść, tylko o to, co jest ukryte pod przypowieścią. I mam nadzieję, że uda nam się wszystkim wyciągnąć z tego coś sensownego. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zadowolonych i niezadowolonych. Jedna rzecz jeszcze bardzo ważna, bo pojawiło się bardzo, bardzo radykalne pytanie, które rzeczywiście dużo zmienia. Otóż, czy to prawda, bo tak widać w odcinkach, że ojciec szóstak ma tylko jedną koszulkę, ewentualnie tylko dwie. I od 7 dni po prostu codziennie gada i chodzi i w ogóle żyje w jednej koszulce. Lepiej się do niego nie zbliżać. Otóż uwaga, to nieprawda. Ja kupuję koszulki swoje, między innymi tą. Wiem, teraz będzie kryptoreklama w Tesco. Nie dostałem co prawda 100 000 milionów za to, że to powiedziałem, ale tak, kupuję w Tesco koszulki i tam kupuję po prostu z hurtu od razu 7. Więc nawet jak mam drugiego dnia taką samą koszulkę, to nie oznacza, że od 7 dni chodzę w tej samej koszulce. A tak naprawdę to chodzi o to, że po prostu jednego dnia nakręciliśmy trochę więcej odcinków, no i potem tak wygląda. Ale tutaj powinno się teraz pojawić, ojciec szóstek ma tylko jedną koszulkę i numer konta, żeby ojcu szóstakowi kupić koszulkę. Ale no, w sensie niekoniecznie. To może tyle głupich wstępów. Otóż moi drodzy, dzisiaj po wielu dniach oczekiwania, wiem, że po ogromnym napięciu i tęsknocie z Waszej strony, która się wyraziła w tysiącach komentarzy, w niezwykłych rozkminach na temat położenia, pochodzenia, znaczenia w moim życiu i tak dalej, wreszcie pojawi się niezwykły, fantastyczny, absolutnie nieporównywalny z niczym gość naszej serii, czyli Wielka Panda. Tak więc bardzo serdecznie witam osobiście już naszą główną bohaterkę serii, którą przypuszczam bardzo lubicie, Wielką Pandę, dlatego że dzisiaj ciekawostka, chociaż to nie będzie w sumie ciekawostka, bo to jest zbyt skomplikowana jednostka, żeby mówić o ciekawostkach, ale będzie pewien fakt z życia pandy, który nam się dzisiaj bardzo przyda. Nie mogę niestety zdradzić imienia tejże tutaj Wielkiej Pandy, chociaż ona wygląda na dosyć małą, dlatego że to jest imię znane tylko mnie i Wielkiej Pandzie, to jest nasze własne zawołanie. Możecie jej nadać imię takie, jakie chcecie. Nie będę też tutaj rozkminiał, dlaczego panda w niektórych odcinkach jest na lampie, dlaczego jest zawsze na regale, a też w innych odcinkach ona naprawdę będzie pojawiała się w różnych miejscach, no taka jej rola. Ale chciałbym o niej kilka słów opowiedzieć, ciekawostki. Otóż nie wiem, czy wiecie, że panda to jest bardzo wyjątkowe zwierzę. Jest w ogóle bardzo bliska wyginięcia. Na świecie żyje tylko około, w ogóle, bo nie wiemy dokładnie ile, od 1500 do 2300 chyba 300 pand. Dopiero kilka lat temu, chyba jakoś tam w 90 latach, udało się pandę jakoś tam sfilmować w jej naturalnym środowisku. Ona dlatego ma takie ubaszczenie, nie tylko czarno-białe, bo ona ma też takie brązowe plamy czasem, że ona się po prostu dobrze ukrywa w tych lasach, w tych dżunglach, tam gdzie ona żyje. Panda żyje tylko w Chinach. To, co mnie bardzo fascynuje w pandzie, to po pierwsze to, że ona strasznie dużo je. W sensie panda się żywi tylko i wyłącznie pędami bambusa, w sensie takimi gałązkami bambusowymi. Słuchajcie, ona jest w stanie zjeść dziennie do 48 kg tych bambusów.
dlatego że one po prostu mają bardzo mało wartości odżywczych i ona tam musi się dużo najeść, żeby zjeść. Panda każda waży mniej więcej od 75 do 115 kg, no więc jakoś ja się bardzo identyfikuję z tym zwierzęciem, szczególnie w tej górnej warstwie. Ale dwie takie ciekawostki, w sensie jedna zupełnie nieistotna, a druga bardzo, bardzo ważna. Mianowicie pierwsza jest taka, że pandy, szczególnie te, które są w zoo, samice pandy, potrafią, słuchajcie, udawać, że są w ciąży. W sensie są w stanie wytworzyć taki sposób tam swojego działania organizmu, jakieś tam enzymy, specjalne powłoki wokół brzucha i tak dalej, że ludzie, którzy takie pandy obserwują, są przekonani, że one są w ciąży. Dlaczego? Dlatego, że pandy się zaczaiły, że jak któreś z ich koleżanek były w ciąży, to im wtedy dawano lepsze warunki, w sensie klimatyzowane pomieszczenia, lepsze jedzenie, dużo więcej pędów bambusa i tak dalej. I się po prostu skubane wyczaiły, że jak tylko będą udawały, że są w ciąży, no to będzie lepsze życie. Więc ja naprawdę bardzo te zwierzątka lubię, że one są takie chytre. Ale fakt tego odcinka, w sensie najważniejszy, to nie jest ciekawostka, ale coś, co mnie bardzo zdziwiło. Otóż pandy są zwierzętami niezwykle samotnymi. W takim sensie pandy nie żyją ani w parach, ani w stadach, ani w jakichś grupach. Nawet jeżeli czasem widzicie gdzieś tam na zdjęciach pandy, to są bardzo, w sensie pandy razem, to są bardzo wyjątkowe momenty. Pandy się oczywiście spotykają wtedy, kiedy mają jakieś gody, wtedy, kiedy właśnie się rozmnażają. Tak, to się spotykają. Kiedy tam mama wychowuje małe dzieci, to też się spotykają. Jest taki genialny filmik, jak taka mała panda kicha, jak siedzi ze swoją mamą i robi taki kich. I ta mama się bardzo wystrasza. To jest w ogóle super. No właśnie, ale mimo tego, że one właśnie czasem można je zobaczyć na zdjęciach razem, to wszystkie pandy żyją osobno. To są ogromni samotnicy. Taka panda zasadniczo całe życie spędza sama. Tylko i wyłącznie ona potrafi tam chyba, nie wiem, 12 godzin dziennie jeść, po prostu przeżuwać te pędy bambusa i po prostu siedzi sobie sama, myśli sobie sama, czuje sobie sama, całe życie spędza sama. I właśnie ten fakt chciałbym, żeby dzisiaj dla nas był pewnego rodzaju wyznacznikiem. I właśnie dlatego panda jest obecna we wszystkich odcinkach tej naszej serii. Otóż, to nie chodzi o coś smutnego. To nie chodzi o to, że no właśnie, panda ma być jakimś, nie wiem, patronem dla wszystkich, którzy są samotni. Nie w tym rzecz. Od tygodnia w Adwencie, jak zauważyliście, zajmujemy się robieniem różnych rzeczy, w sensie różnego sposobu patrzeniem na rzeczywistość, tego, jak tam naprawiać różne nasze rzeczy w naszym sercu. Ale nie można nam zapomnieć o jednym i dlatego ta panda jest we wszystkich odcinkach. Najważniejszą rzeczą w Adwencie i dlatego też dzisiaj w niedzielę o tym przypominam, po tym pierwszym tygodniu, żebyśmy ciągle w tym trwali, jest to, że trzeba się w Adwencie spotkać po prostu z Panem. Czyli potrzebujemy pewnej samotności, pewnego wejścia w ukrycie, pewnego schowania się w gałęziach, tak jak wielka panda, i tam poszukiwania Pana Boga. Bardzo mi się podoba ten obraz też pandy, która w samotności przez, nie wiem, tam 12 godzin dziennie przeżuwa te pędy bambusa. Jeżeli pęd bambusa to jest Słowo Boże, tak sobie można to wyobrazić, to panda po prostu 12 godzin dziennie przeżuwa Słowo. Ona spotyka się z Bogiem i przeżuwa Jego obecność. Chciałbym Cię bardzo zaprosić, żebyś w Adwencie nie zapomniał, nie tylko dzisiaj, bo dzisiaj oczywiście jest szczególnie ten dzień, ale w całym Adwencie, żebyś nie zapomniał o poszukiwaniu Pana Boga, no właśnie, w pewnej samotności, w takim ukryciu. Cytat na dziś, w sensie ten fragment ze Słowa, który chciałbym, żeby nam dzisiaj towarzyszył tej niedzieli, tego dnia Adwentu, to jest ten fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus opowiada o poście, modlitwie i jałmużnie. I kiedy mówi o modlitwie, to mówi, kiedy chcesz się modlić, to wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i tam w ukryciu módl się, bo jak komentuje Pan Jezus, Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To jest bardzo piękny obraz. Oczywiście to nie chodzi o zamykanie się w żadnej komórce ani w pokoju, tylko potrzebujesz też pewnego wyciszenia, oddalenia, spotkania z Panem. Nawet jeśli może samotność, o której mówię, to jest coś, co Ci doskwiera, to nie jest coś, co wybrałeś czy wybrałaś, tylko po prostu boli Cię samotność może, w której jesteś. To wykorzystaj ją w Adwencie, nie tylko w taki negatywny sposób, że Panie Boże, zabierz mi to. Tylko może ta samotność w Adwencie ma być okazją, żebyś tak jak panda, po prostu cały dzień, może dzisiaj, przebywał z Bogiem. Żebyś cały dzień szukał z Nim relacji. Jeśli nie ma w Twoim życiu samotności, jeśli jest za dużo ludzi, relacji, mnóstwo się dzieje, to właśnie tym bardziej też. Poszukaj takiego elementu, takiego czasu, kiedy zostaniesz sam na sam z Panem. Bardzo Was proszę, nie zapomnijmy w tym
tym Adwencie, bo tak naprawdę o to chodzi w Adwencie, nie zapomnijmy o spotkaniu z Panem, żebyśmy nie tylko robili te wszystkie rzeczy, nawracali, coś tam zmieniali, uczyli się patrzeć, myśleć i tak dalej, tylko potrzebujemy po prostu samotnego, cichego, ukrytego spotkania z Panem Bogiem. Wtedy Pan nam odda w ukryciu. Zauważyliście to? Pan nam da. Pan da. Takie jest imię tej koleżanki. Panda, która żyje samotnie, wie, że Pan jej da. I właśnie dlatego ona jest obecna w tej naszej serii i będzie nam towarzyszyć, żeby nam nieustannie przypominać, gdzieś tam z tyłu, na lampie, na regale, gdziekolwiek, żeby nam przypominać o tym, potrzebujemy bliskości z Bogiem, potrzebujemy samotności z Nim i również po to, a może nawet przede wszystkim po to, jest Adwent. Więc proszę pamiętajcie o byciu jak panda. Dobra. To... No weź się zachowuj. Ludzie będą patrzeć na ciebie. Chciałem tylko powiedzieć, bez względu na to, jak się tutaj koleżanka zachowuje, że tutaj gdzieś na pewno lata po ekranie ten taki cały duszek Snapchata. Otóż zmienił się kanał Snapchata, na którym tam się różne rzeczy dzieją w związku z rekolekcjami, ale nie tylko. Więc to, co było do tej pory, to już jest teraz inny Snapchat. Jego nazwa jest Langusta Palmowa. Gdyby ktoś szukał, bardzo serdecznie zapraszam również, oprócz tam tych wszystkich subskrypcji, stacji 7, Facebooków i tak dalej, to zapraszam również na Snapchata. No niestety panda trochę się zachowuje, tak się zachowuje, więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej w następnych odcinkach. Pozdrawiamy serdecznie razem z pandą.